freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jakiś czas temu mówiłem wam, że będą wprowadzane nowe rzeczy w grudniu i też styczniu. I dzisiaj dostaliśmy, jakby tak powiedzieć, pierwsze takie informacje, co będzie wprowadzane w najbliższym okresie w Rise of Kingdoms i co przede wszystkim dostaniemy. W końcu dostaniemy te rzeczy, o których było dużo mówione w feedbackach. Było dużo mówione o nowych cywilizacjach, o epickich dowódcach. Zresztą przejdźmy może od razu tutaj do sedna. Ja wam tu od razu odpalę, wrzucimy to na cały ekran, żebyście sobie mogli tutaj od razu ze mną to przejrzeć. Jak zobaczycie, widzicie to upcoming change and futures plany, jakiekolwiek tutaj mamy, oczywiście też świąteczne, jak i też na styczeń, zostaną już pomalutku wprowadzane. Pierwszy z nich, no to jest to, że 10% będziemy mieli zwrotu wydanych surowców na KVK. Czyli no to już będzie prawdopodobnie przy najwyższej optymalizacji, tylko gdzieś chyba 16 grudnia z tego co wiem. Więc też będziemy mieli od razu powrót surowców, czyli jeżeli na przykład wydamy tam po 1 bilionie z każdego, no to wiecie co dalej, mamy po 100 tysięcy z każdego i szkoda, że nie mamy tego więcej. Ja uważam, że tak 20-25% byłoby dobrą rzeczą, ale no i tak, jeżeli nam wraca te 10%, jest mi się zdaje, że to jest naprawdę fajną opcją i ja się z tego też cieszę, bo na koniec KVK zawsze jakieś tam powroty surowców no gdzieś po prostu wraca. Na przykład w tym wydałem chyba gdzieś po 4 biliony albo może po 5, no to gdzieś po 500 by mi wróciło, więc to też jest jakby tak dodatkowy plusik, nie? Te 10%. Przejdźmy dalej. Dalej mamy nowy event, który będzie dokładnie w grudniu 23, tak? I to jest nowy event związany z melonami. Będziemy mogli zbierać melony, kraść melony i sprzedawać melony. I dzięki temu pewnie zdobywać różne za to nagrody. Oczywiście przypuszczam, że te melony też będą w jakiś sposób tam no, zdobywane na zasadzie takiej, że będziemy mogli je gdzieś tam kupić w postaci pakietów. No ale będzie do tego oddzielny shop i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. W końcu grudzień, więc naprawdę może być fajnie, może być ciekawie. Jeżeli chodzi o ten event. Tutaj mamy zasłonięte event prawdopodobnie z dowódcami, którzy się pojawią. Jakby ci, co są zapowiedzieni na grudzień. Tak mi się zdaje, bo tu tak ładnie to widzicie zakryli. No ale też jak widzicie, to się pojawi event Fishermana. Jeżeli ktoś kojarzy, no to mogliśmy tam troszeczkę połowić sobie i czasem zdobyć fajne nagrody. Nie wymagało też jakichś tam inwestycji dużych pakietów. I przejdźmy sobie dalej. Też zostaną wprowadzeni nowi dowódcy, epiccy dowódcy dla graczy KVK1, KVK2, żebyście mogli skorzystać po prostu też z walk zręcz na tych wcześniejszych etapach KVK. Umiejętności, to wszystko będzie pewnie się dowiadywać na bieżąco w najbliższych czasie. Ja o tym wam też nagram filmik. Też wam, jakby tak powiedzieć, powiem co i jak. Więc na pewno sobie tego przeanalizujemy tych dowódców. Nawet jeżeli będzie taka możliwość, bo ja i tak pewnie ich zmaksymalizuję sobie na swoim królestwie, też sprawdzimy jak oni tam biją, co i w ogóle tam robią i jak oni wychodzą na tle dowódców inżynierii teraz legendarnych, prawda? Fajnie, że coś takiego też wypuści, że gracze będą mogli z KVK1, KVK2 sobie pograć. Zresztą o tym mówiłem już wam w wakacje, że przydałaby się właśnie taka nowa cywilizacja, gdzie będziemy mogli mieć dowódców inżynierii. No i troszeczkę mnie wyprzedzili, bo wypuszczają jakby przed nową cywilizacją już tych dowódców epickich, bo ja o epickich wtedy mówiłem. Ale też zarazem przejdziemy sobie dalej, też będziecie wiedzieć, no co się potem będzie działo dalej, prawda? Pojawią się też nowi dowódcy, jeżeli chodzi o Majów, bo zaraz przejdziemy do kolejnego punktu, gdzie mamy informację o tym, że Majowie się tutaj nam pojawiają, czyli nowa cywilizacja Majów. Będą to dowódcy prawdopodobnie legendarni lub też epicki i legendarny. Jeżeli miałbym iść tropem poprzednich cywilizacji, jak wychodziły, to był zawsze jeden epicki i jeden legendarny. Tak byliśmy przy Wikingach, tak mieliśmy przy łucznikach, czyli przy Egipcie, tak mieliśmy przy też ostatniej Grecji, tam był Pyros i Perakles, w łucznikach był totem z Imhotepem chyba, no i z Wikingów, jak pamiętacie, to był zwykły Ragnar z Bjornem, więc tutaj też mi się też będzie epicki dowódca i legendarny.
Tylko czy to będą dowódcy jacyś tam bardzo znaczący? Mogą być to dowódcy też z inżynierii lub też, nie wiem, może wprowadzą jakąś nową, nie wiem, nową opcję. Ale to przejdziemy sobie dalej. Tu już też po KVK będziecie mieli podgląd, ile wydaliśmy surowców i speed-upów w danym KVK. Dni, godziny, miesiące nawet, więc to będziemy mogli sobie tak rozbić. To jest kolejna rzecz, która jest naprawdę fajna. Tutaj mamy Christmas Event Coming Soon, czyli przygotujcie się do 7K rubinów. Tutaj jest pokazane, że on tam jest gdzieś, mogę tak gdybać, 17 czerwiec, też grudzień, 17 grudzień albo 27 grudzień, tak widzicie, to jest tutaj tak ładnie zamalowane, ale to może być 7, ale to jest albo listopad, 27 listopada? Nie. W listopadzie nie, albo to jest po prostu stara data, albo oni to jak wy robili filmik, to po prostu tak mieli. No tu mi się zdaje, że są dwie jedynki, więc to tym się chyba nie będziemy sugerować. No nieważne, w grudniu będzie, nie wiem kiedy dokładnie, ale przygotujcie sobie tutaj 7K rubinów, no jak ktoś tam chce zainwestować. Chyba około 50 zł, żeby mieć oddzielny stage tutaj odpalony, no to radziłbym skorzystać, bo to będzie na pewno fajna opcja. Więc tutaj barbarzyńcy przypuszczam będą robieni forty również, więc żeby jak najwięcej zdobywać tych gwiazdek tutaj co widzicie. Więc to jest jeden z lepszych eventów, więc naprawdę opłaca się w to zainwestować. Też pojawi się nowa formacja i to jest formacja, która daje nam atak, def i leczenie, tam PZ-y, tak to rozumuję w tym momencie. Będzie to taka specyficzny atrybut bonusów dla wszystkich naszych jakby when user garrison into your city, all unit specific attributes attack, def, the health from the user armament will apply to all units. Czyli tutaj praktycznie chyba, jeżeli mamy tą formację i mamy na garnizonie naszego miasta i będziemy mieli tam pewnie z formacji atak, obronę i pesety, to on będzie wykorzystał z tych wszystkich bonusów po prostu do bronienia. Więc może ten garnizon będzie troszeczkę mocniejszy nasz, na przykład nie wiem, ciekawe jak Martel sobie będzie w tym momencie radził. I będę wykorzystać, przypuszczam, wszystkie tu opcje naszych oddziałów, więc zobaczymy. Ciekawe to jest, coś takiego, że wypuścili. Mi się zdaje, że to ludzie, którzy mają garnizon gdzieś tam na zamkach, to na pewno gdzieś tam będą sobie to tworzyć i taki garnizon, wiecie, mieli tam jakby co w zanadrzu. Mi się zdaje, że to jest bardzo fajna opcja. No i przechodzimy do Majów, czyli mamy nową cywilizację Majów w styczniu 2025 i tutaj mamy, że cywilizacja Grand Range Buff, czyli no dowódcy dystansowi, tak? Więc raczej to nie będą jacyś nowa opcja chyba z ataków z daleka. No ale to mi się zdaje, że to jest będzie taka cywilizacja taka typowa, która będzie mogła być dla graczy, którzy grają typowo inżynierią. No i tak kiedyś mówiłem, kiedy wchodzili pierwszy ci inżynierowie coraz mocniejsi, to było chyba w sumie przy Gonzalo i Gajamadzie i że Lili będzie szła w tą stronę i coraz bardziej widzimy, że idą w tą stronę inżynierów, więc fajnie by było tutaj zobaczyć, co ta przyszłość tych inżynierów przyniesie, jeżeli chodzi o przyszłość. No więcej inżynierów, wiem, że wam to nie pasuje i dużo ludzi mówi znowu inżynierowie, czemu ja to będę grał, co mi to da i w ogóle, ja wiem, że to jest taki pojazd czasem po tych inżynierach, bo oni na przykład robią sobie dekapeki, kapeki, no tutaj gdzieś tam skrobiemy tą pietruszkę, czy po prostu jesteśmy gdzieś tam w tyle, no ale faktem, no inżyniera tutaj musi do jakiegoś tam poziomu wiadomo, gdzieś troszeczkę podciągnąć, jeżeli ma być to konkurencyjne, jeżeli wiecie, kawalerię, łuczników, czy też piechotę, bo to jest w sumie w tym momencie czwarty nasz jakby tak opcja wybrania oddziałów, więc oni tutaj mi się zdaje, że troszeczkę w tą stronę pójdą. Więc to może być styczeń, grudzień, tak mi się zdaje, ale bardziej oczywiście początkiem roku to wyjdzie. Tu mamy informacje takie, które pierwsze były właśnie na spotkaniu w Korei, bo to właśnie na tym spotkaniu w Korei to wszystko wypłynęło, te wszystkie rzeczy, które tutaj macie, to jest Discorda. Nie wiem z jakiegoś to jest Discorda, ale to wypłynęło. Jeszcze przejrzymy, czy tutaj mamy informacje o jeszcze jednej rzeczy. Nie, tu już chyba wszystko przelecieliśmy. Tak, tu chyba wszystko mamy, ale czegoś mi tu brakuje. Dajcie mi bo brakuje mi chyba opcji
Tutaj miałem. A to jest chyba ta opcja. Tak. To jakby tak chyba za szybko przeklikałem. W grudniu pojawi się też Zenit. Zenit, który no jest pod kawalerią. 20% ataku. Dużo, dużo. No to jest dużo. No. Nie ukrywajmy, to jest Zenit, który naprawdę dużo robi. 20% ataku dla dowódców. Nawet ten zamek nie wygląda źle, więc przypuszczam, że ludzie będą tu puszowali. Ja osobiście Zenity, wiecie, tak odpuszczam, no bo ja wolę skupić swoje speed-upy na KVK. Nie będę tutaj się jakoś tak bardzo na tym cisnął, żeby tu zrobić. No chyba, że nadarzy się okazja, że tutaj w naszym królestwie nie będą tego cisnąć i będzie to naprawdę, wiecie, nisko. Wtedy o tym pomyślę. Może wtedy sobie tego Zenita pod kawalerię zrobię. Ale czy mi jest ona tak jakoś potrzebna? Nie wiem, powiem wam szczerze. Po tym teraz zmianach, którą mamy, gdzie mamy tam te 5% dla wszystkich dowódców, nie mam minus 10% ataku dla piechoty, gdzie ja głównie w to idę, tam na moim Twilightie, jeżeli chodzi o motyw miasta. Więc nie wiem, czy ja to będę, jakby tak powiedzieć, tak w tą stronę szedł, żeby puścić w atak. Tym bardziej, że ja gram na 2 marsze kawalerii i będziemy miał 2 marsze łuczników i piechoty, a w przyszłości może będzie to 2-2-2. Zobaczymy, jak tutaj czas pokaże. No naprawdę nie wiem, czy jest sens w ogóle to pchać. Wiadomo, wiele ryb będą pchały, bo to dla nich to jest, wiecie, coś superowego. No ja ogólnie z tego zamku, jako tutaj gracz, jestem bardzo zadowolony, no bo 5% do umiejętności, jeżeli chodzi o umiejętność od obrażeń, to jest naprawdę moim zdaniem ok. Tym bardziej, że się gra na różnorodność, jeżeli chodzi o marsze. Zdobyte PD dowódców, no to bym zamienił na jakiś regen AP albo coś tego typu, no ale Zenit, który chciałem mieć, ale po prostu nie byłem przygotowany na niego speed-upowo, no to on już się skończył. To był Zenit, jak wiecie, z tą dużą łódką, gdzie mieliśmy obronę. Mieliśmy też tam właśnie na regen tych punktów życia. Więc no niestety no to mi przepadło. Ale ja zawsze tak patrzę, że bardziej te kapeki, ten co za nim mam tutaj jest naprawdę dla mnie wystarczający. Tego mam tylko 15-dniowego, więc ja go gdzieś tam mogę wykorzystać kiedyś w KVK. No ale ten Zenit by mi, jakby tak powiedzieć, bardziej pasował. No ale trudno. Może kiedyś wymyślą taki event, gdzie będzie można jakoś zdobywać te dodatkowe motywy. Może tak będzie, nie wiem. Chciałbym, żeby tak było. Byłoby na pewno przyjemnie coś takiego zdobyć. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o te najnowsze ciekawostki, które mamy. Na pewno mogę powiedzieć tutaj, że ta cywilizacja mnie na pewno bardzo ciekawi. Ci Majowie. Czy oni zrobią to jakąś mocną zmianę? Bo Majowie jako nowa cywilizacja to jest na pewno coś fajnego. No ale w tym momencie, jak to tak przeanalizujemy, pomyślimy, no to będzie typowo właśnie, to jest taka cywilizacja pod chyba inżynierów. Też tutaj, jeżeli chodzi o formację tercio, zobaczymy, czy to będzie dawało jakieś skutki. Przypuszczam, że jak będę miał tam jakieś możliwości sobie gdzieś, wiecie, zamienić ten trzeci stage, bo wiadomo, zbieramy klina i łuki przez cały czas i tam ten trzeci stage podmienić na Stirkla na przykład na tercio, żeby mieć taką formację, gdzie można mocno zbudować, wiecie, jeżeli chodzi o inskrypcję i tam jakiś ten garnizon zawsze mieć na zamku postawiony z tą formacją, to mi się zdaje, że będzie już naprawdę fajną opcją. Na co do dowódców, no to jak tylko będą wypuszczani, przypuszczam, że w przyszłym tygodniu już poznamy pierwszych epickich dowódców, co oni tam mają, ale najbardziej jestem ciekaw tego eventu, co z niego będziemy mogli wyciągnąć, jeżeli chodzi o nagrody. Tego jestem naprawdę najbardziej, najbardziej na to czekam, nie? Więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tutaj całe informacje, które dostaliśmy od Lilith. A propos tej nowej opcji. Drugą rzeczą będzie coś, co zostawiłem na koniec, bo stwierdziłem, że fajnie wam czasem takie rzeczy robić. Otworzymy sobie troszeczkę młotków, czyli wrzucimy sobie tutaj taki temat, tylko dajcie mi chwilkę, znajdę sobie całą taką ściągawkę, którą powiedziałem wam, że kiedyś wam ją pokażę. Ja tą ściągawkę gdzieś tam zawsze mam tutaj zainstalowaną, lecz nigdy jej
nie wrzucam. To jest taka ściągawka, która mi się przydaje, jak widzicie tu. Piątka. Taka ściągawka, która zobaczymy, czy mi tutaj nie wywali w kosmos. Wam mógł ją pokazać. Jak wejdę w to. Będzie mi pewnie wywalać. Ale ja ogólnie robię takim zestawem. Więc musicie mi wybaczyć, ale ja muszę wam pokazać w tym momencie tak. Może dzisiaj wam tam wkleję filmik gdzieś z boku, żebyście mieli, jak ja będę to otwierał. Tak na przykład tutaj. Może mi się uda gdzieś to tam wkleić, więc tutaj sobie po prostu będziecie mogli to zobaczyć, tak jak teraz na filmiku, ale ja lecę jakby takim schematem. Jeżeli ktoś tego nie widział, polecam. Ja go parę razy już robiłem. Dzisiaj mamy 105 młotków. Nie wiem, czy tam się jeszcze 3 uda dozbrać z gatheringu. Parę młotków mogę kupić jeszcze, jeżeli coś by mi tam zabrakło. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że na koniec taki oddzielny fan wam tutaj z tych młotków będę mógł zostawić. Więc lecimy sobie tu, potem lecimy tu. Pyk. Mówiłem, że to się sprawdza. Może nie na pierwszy od razu razie, ale jakoś mi się to zawsze sprawdza. Lecimy dalej. Pyk. 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 Na razie jest lipa. Pyk. 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 Tu nic nie ma. Też nic nie ma. Tu też nic nie ma, więc przechodzimy do niebieskiej wersji. Tu chyba nie. Tutaj jest dopiero za którymś razem przy niebieskiej wersji, ale dobrze. To jest kolejne, jakby tak powiedzieć, opcje dla nas. Więc w jakiś sposób, jak widzicie, mi się to troszeczkę tutaj zwraca. O, tutaj na razie nic. Też nic. Oj, te fiolety teraz, o. Teraz znowu na niebieskim, drugim razem. Bo było za trzecim. Tutaj miałem jeszcze. Się nie udało. Też nie i tu też nie. Lecimy znowu. Pyk, pyk, pyk. No teraz będzie inaczej chyba. No i tutaj wszystkie te takie standardowe już się wytraciły. To jest przynajmniej to, co zawsze mamy pozaznaczone. No i teraz to już jest coś, co na przykład no nie wyszło nam. Teraz pewnie do końca będę klikał. Nie, tu jeszcze udało się. Tu troszkę więcej straciłem. A musimy wybrać, co ja tam potrzebuję. Chyba to potrzebowałem, bo to było w trakcie robienia. Tak, bo tu mamy tego 15. Więc lecimy. Pyk, pyk. Jest. Easy. Gdybym miał tych młotków z 200 i tak dalej, to ciekawe, co bym tutaj wykręcił, nie? Może bym wykręcił coś fajnego. Ale jeszcze nie udało się, wiecie, za pierwszym razem, nie? Tego jeszcze się udało mi zrobić. W tej, że tak powiem, edycji. Teraz się udało, super. Kurde, gdyby się do 10 udało zrobić, byłoby cudnie. Ale młotków już mamy 30. Znowu się udało. Zawsze te parę młotków, wiecie, na plus, nie? Poczekajcie chwilkę. Przepraszam was, ale niestety tutaj musiałem odebrać ważny telefon podczas tego odpierania superowego. Nie, to był bardzo ważny telefon, więc to będzie oczywiście połączony taki filmik, wybaczcie mi z tego powodu. Na czym tu skończyliśmy? Aha, lecimy tu. Lecimy tu. Nic się nie udaje. Teraz pyk, 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 pyk. Lipton jest na razie. No i co? To kupujemy, nie?
A 10, co tam? Zaszalejmy. Pewnie nie zrobię tego, wiecie. No nie. No i znowu, kurde, to takie newralgiczne. Szkoda, bo myślałem, że zrobię tą 10, ale tam rubinów też nie mam jakoś dużo. Otworzymy ostatnie 4. Pyk. Pyk, pyk. No niestety. Tyle. Nie było idealnie tak jak ostatnio. Szkoda, że się nie udało tej 10 zrobić. Brakowało trochę, no to 325 rubinów, więc tak obstawiałem, że tutaj tak zrobimy. A też nie chcę kupować żadnych dodatkowych pakietów z tego względu, że nie jestem pewny, czy tam wykręcę, a mam tutaj jeszcze, jakby tak powiedzieć, opcję tego, że no jak widzicie, tu jest ten dzienny i te dzienny też trzeba, jakby tak powiedzieć, rozliczyć, żeby zdobyć te dodatkowe główki. Chociaż wiadomo, że teraz ten materiał, to zabieranie byłoby dużo lepsze. No ale wiecie jak jest tutaj z tymi, no nie zawsze się uda wycisnąć. 32 młotki to nie znaczy, że nagle, które mógłbym teraz mieć, nie znaczy, że ja tutaj bym wykręcił, wiecie, nie wiadomo co z tych młoteczków. No niestety. Tych 3 jeszcze mi tu brakuje, może mi dozbiorą i się uda tutaj jeszcze coś wykombinować. No ale to by było na tyle. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Dzięki, że przez cały czas się rozwijamy, pchamy razem to do przodu. Tam w ostatnim evencie, jak wam nagrywałem, nie wspomniałem o tym, że tutaj pojawiły się w międzyczasie jeszcze takie wydarzenia jak serdeczne zaproszenie, uczta dziękczynienia lub też wyprawa po mapy. Tutaj jak sobie zobaczycie, no to ja takie mapy jak składam, to potem szukam po mapie w jakim miejscu, zresztą o tym już kiedyś nagrywałem. Znajduję tam, wypuszczam powiedzmy mojego zwiadowcę i on mi przynosi skrzynkę, która tam zabiera troszeczkę tych powiedzmy rzeczy, dzieło kurczaka i tort, czy to ciasto do jakby tak powiedzieć tutaj do mnie, więc to jest taki event dodatkowy, który tutaj on teraz trwa, niektóre się tak widzicie, tutaj akurat uczta dziękczynienia się kończy, chyba już drugi raz czy trzeci raz obracamy to w kółko. Ja z tego jakoś tak nie robiłem, bo jakoś mi na tym naprawdę nie zależało, jak tu wchodziłem w menu, no to jak widzicie tutaj są przyrządzamy, no to możemy przyrządzić na przykład te dania, a tutaj już jest bardziej takie zaawansowane, że to pozdobywać. No i teraz co, to mogę tylko tu dostarczyć. Tyle. No i tak, możemy to odebrać, chociaż trochę. No, tyle. Dzięki wielkie, że jesteście. Jeszcze raz do zobaczyska. Pchajmy to, lajkujmy, komentujmy, udostępniajmy ten kanał. Czekać na kolejne filmy. Elo, hejo.